Zanim przejdziemy do głównych wydarzeń, oczywiście wprowadzę Was po raz kolejny w teatr działań poprzedzających to starcie. Kirchholm. Wspaniałe zwycięstwo, które odrzuciło Szwedów na parę lat z Inflant, zmusiło ich do zawarcia rozejmu i zdezintegrowało ich armię. I ponownie Ryga przez jakiś czas znów była oknem handlowym Litwy na Europę Zachodnią. Na papierze rozejm pomiędzy Szwecją a Rzeczpospolitą Obojga Narodów miał obowiązywać do 31 października roku 1608. Jednak w praktyce ponownie wyglądało to zupełnie inaczej. Już w następnym roku dochodziło do drobnych potyczek i prawdopodobnie Chodkiewicz z racji tego w roku 1607 zostawił w Inflantach niewielką część wojsk, zajęty, a jakże, kolejnymi problemami wewnętrznymi Rzeczypospolitej, czyli Rokoszem. Pamiętać musimy, że nigdy oponenci nie śpią i natychmiast wykorzystali to Szwedzi, od nowa powoli podgryzając Inflanty, zajmując ponownie Biały Kamień, inne zamki oraz twierdze i raz jeszcze podchodząc pod Rygę. Rok 1608 to kolejne sukcesy Szwedów, wrota Rygi, czyli wspominana przeze mnie we wcześniejszych odcinkach twierdza Diamant, następnie Kockenhausen, Felin. Końcowo Ryga zostaje zblokowana i oblężona. Kolejna ważna data to 28 lutego 1609 roku, gdzie w Wyborgu zostaje zawiązany sojusz ościennych wrogim nam mocarstw, czyli Szwecji oraz Rosji. Jak wiecie, już wcześniej car próbował interweniować i wykorzystać zatargi Karola Sudermańskiego z naszym królem Zygmuntem, a w tym momencie kolejny car Wasyl IV Szujski zaczynał sobie pozwalać na coraz więcej. Efektem umowy było udostępnienie Rosjanom szwedzkich twierdz odbitych przez Karola w Inflantach, a także realna pomoc wojskowa, gdzie oddziały szwedzkie Edwarda Horna i Jacoba Pontusona de la Gardie połączyły się z wojskami rosyjskimi. Mało tego, Rzeczpospolita zmagała się w praktyce z jeszcze większą siłą, ponieważ do armii tej dołączyli kolejni najemnicy z zachodniej Europy, z Anglii, Niemiec, Szkocji oraz Francji. I kilka miesięcy przed wydarzeniami nad Gawią już doszło wtedy do pierwszych starć. Jest to niejako inna historia, ale należy tutaj o tym wspomnieć, ponieważ miała pewien wpływ na wydarzenia w Inflantach, ponieważ również wtedy Zygmunt III Waza wyrusza na Smoleńsk, gdzie dochodzi do jego oblężenia we wrześniu roku 1609, co w zasadzie jest początkiem kolejnego konfliktu, w który uwikła się Rzeczpospolita, walcząc na wielu frontach, czyli regularna wojna polsko-rosyjska. Powróćmy jednak do samych Inflant oraz do hetmana Chodkiewicza. Miał on nie lada problem, ponieważ większość armii Rzeczypospolitej już w tym momencie była zaangażowana w konflikt z Cesarstwem Rosyjskim. Wówczas nasz hetman prowadził tylko wojnę podjazdową, która przynosiła mu duże efekty. Cały wysiłek wojenny, mający miejsce wtedy w Inflantach, ograniczał się raczej do działań wojsk litewskich. Było tam wiele prywatnych oddziałów magnackich z powodu tradycyjnego już problemu – braku pieniędzy. Bo by prowadzić wojnę, należy mieć na to środki i to na wielu, w tym wypadku, frontach. Powoli przechodzimy do najważniejszych wydarzeń i do bitwy. Pierwszym celem Chodkiewicza stała się Barnawa. Znakomity sukces. Miasto wpada w ręce litewskiego wodza, później umieszcza on tam tylko małą załogę, a sam powraca w rejon Rygi, która jest zagrożona przez Mansfelda. W trakcie tej akcji dochodzi do mało znanej bitwy, gdzie na prędce sklecona flota miażdży Szwedów na morzu w bitwie pod Salis. I to działanie umożliwiło odblokowanie Rygi z morskiej blokady. Pomimo ewidentnych sukcesów Chodkiewicza, sytuacja nie wyglądała zbyt kolorowo, ponieważ król Zygmunt zamierzał już wyprawić się na Moskwę, a to oznaczało tylko jedno – brak posiłków dla wojsk walczących w Inflantach i równocześnie brak zaległej już przecież zapłaty dla walczącego tam wojska. Koszmarna sytuacja.
W pewnym sensie były to zadziwiające wydarzenia, ponieważ Szwedzi, mając naprawdę sporą przewagę liczebną, w zasadzie odnosili same straty pod Parnawą, co skłoniło prawdopodobnie Chodkiewicza do zajęcia dużo bardziej dla niego ważnej twierdzy, czyli wspominanego już po raz kolejny wcześniej Diamentu. Wkrótce wyrusza on w tamtym kierunku, a Mansfeld udaje się za nim w pościg. I tak dotarliśmy do jesieni roku 1609, do miesiąca października, gdzie rozegra się bitwa nad Gawią. Chodkiewicz od dłuższego czasu dobrze radził sobie ze Szwedami, prowokując ich do ataku, zadając im straty, wciąż jednak nie na tyle wielkie, aby całkowicie zniszczyć armię Mansfelda. Zatem wpadł na kolejny pomysł. Powracając pod twierdzę Diament, która od dłuższego już czasu była oblężona przez Litwinów, i tam w końcu zadania już ostatecznego ciosu wrogiej mu armii. Szwedzki dowódca również dobrze zdawał sobie sprawę ze znaczenia wrót Rygi i chciał za wszelką cenę ocalić to miejsce. I miał też pewien atut w rękawie. Doskonale wiedział o kłopotach wewnętrznych armii Chodkiewicza i liczył na dezorganizację w jej szeregach, co wcale nie było takie nieprawdopodobne. Nastroje nie były zbyt ciekawe i rycerstwo ponownie chciało zawiązać konfederację. Dodatkowo liczyli na to, iż sam hetman do niej dołączy, jednak wódz wahał się, nastroje były bardzo niepewne i niewiadoma przeciągała się przez kolejne 4 dni, aż do rozstrzygającego dnia, gdzie siły zgromadzone pod Chodkiewiczem zaczęły dostrzegać pierwszych zbliżających się Szwedów. Mówię Szwedów, ale większość tej armii to nie byli Szwedzi, ponieważ stanowili oni mniejszość pośród nieprzyjaciół w liczbie 2000, kiedy obca jazda w liczbie 3000 to tak naprawdę byli Francuzi. I również była tam piechota szkocka oraz niderlandzka. Z początku Mansfeld próbował po kryjomu poprzez lasy dostać się do twierdzy, by wspomóc załogę, która wciąż przecież tam się broniła. Jednak nasz hetman doskonale zdawał sobie z tego sprawę, skutecznie odcinając wrogie wojska od wszelakich przepraw czynionych po kryjomu. Mansfeld mógł wtedy zapewne myśleć, iż większość sił Chodkiewicza oddaliła się na tyle od głównego obozu, że będzie mógł go zaatakować. Ale nie wiedział, że była to pułapka zastawiona przez naszego dowódcę. Bo tak po prawdzie pozostały tam bardzo niewielkie siły, trochę kozaków i rajtari. A sam wódz, ukryty w lasach, czekał tylko, aż jego przeciwnik połknie przynętę. I wkrótce Mansfeld z wojskiem liczącym 3000 żołnierzy napadł na obóz, czyniąc tam straszliwe spustoszenia. Był to znak dla Chodkiewicza, który w tym momencie nakazał wysłać 2 pułki husarii Tomasza Dąbrowy, bohatera spod Kirchholmu, o którym opowiadałem w poprzednim odcinku. Towarzyszył mu kasztelan Żmudzki i w tym oto momencie przed obozem rozegrało się piekło. Znacząca część wojsk napastniczych poniosła śmierć. Utracili też wszystkie działa i również część obcych żołdaków została schwytana żywcem. Już wkrótce z armii szwedzkiej ponownie nie było co zbierać, bo reszta albo uciekła, albo też ratując się w jakikolwiek sposób rzucała się na ślepo do Dźwiny, gdzie potonęła. Widząc to, Mansfeld, zbierając resztkę swoich ludzi, rzucił się do ucieczki, a ci, którzy przedostali się poza rzekę Gawię, trafili na miejscowych poddanych, którzy też urządzili im krwawą łaźnię, kładąc 1000 ludzi. A sam Mansfeld miał sporo szczęścia, iż ocalił swoją skórę. I bardzo szybko konfederaci zaczęli po raz kolejny kłócić się z hetmanem. Jednak chyba siłą swojej własnej woli Chodkiewicz przekonał ich do blokady twierdzy przez następne 2 tygodnie, co wystarczyło.
Jednak zawzięty komendant Diamentu wcale nie zamierzał się poddawać. Zatem po raz kolejny Chodkiewicz musiał coś wymyśleć. Zastosował prostą groźbę, ponieważ wcześniej pod Parnawą miał już w swojej niewoli jego żonę razem z dziećmi i zagroził mu, iż ten, jeśli nie podda w końcu twierdzy, to cała jego rodzina trafi w niewolę do Polski. Końcowo komendant poddaje twierdzę, również hetman dotrzymuje słowa, aresztując tylko jego i pozostałych przy życiu Szwedów, gdy po minionym kwartale odesłać ich do kraju ojczystego. Cześć, witam Was w podsumowaniu, gdzie opowiem Wam, co wydarzyło się dalej. Wkrótce po poddaniu się Diamentu podkomendni Chodkiewicza rewoltują, odmawiają dalszej walki. Na szczęście armia szwedzka, jak już wiecie, w tym momencie została kompletnie zniszczona. Zatem Mansfeld również rozkłada ręce i powoli walki o Inflanty w tym momencie zaczynają wygasać, a sama bitwa nad Gawią była ostatnim ważnym, istotnym sukcesem właśnie w tym starciu o Inflanty, gdzie znaczącą rolę odegrała Ussaria. Również w tym czasie sam Karol Sudermański doznaje paraliżu. No wiecie, może doznał tego paraliżu na skutek tych wszystkich niepowodzeń do tej pory podczas wojny z Rzeczpospolitą. Dodatkowo dzieje się jeszcze coś więcej, ponieważ wybucha wojna kalmarska, gdzie Duńczycy czynią spore postępy i zagrażają Królestwu Szwecji. Zatem w kwietniu roku 1611 obie strony z chęcią podpisują rozejm na 9 miesięcy. Wkrótce potem umiera sam Karol Sudermański, a następne porażki Szwedów w trakcie wojny z Danią w kwietniu roku 1612 skłaniają obie strony do przedłużenia rozejmu na kolejne 10 miesięcy, a w roku 1614 układ jest jeszcze bardziej wydłużony, bo przecież Rzeczpospolita też miała swoje problemy. Na dzisiaj to już wszystko i zwyczajowo musi być call to action, a więc jeśli oglądacie mój kanał, moje filmy, słuchacie moich historii, to nie zapominajcie o subskrypcji, udostępnianiu i oczywiście kciukach w górę. To bardzo pomaga temu kanałowi. Dzisiaj żegnam się z Wami. Dzięki wielkie, że byliście, że słuchaliście i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam wszystkich. Hejo!